Oglądając film Cudowny chłopak, doświadczyłam odczucia katarzis, projekcji. Utożsamiłam się bardzo mocno z siostrą głównego bohatera, z Vią Pullman, która była starszą siostrą brata, który potrzebował ciągłej opieki, troski. Przyzwyczaiła się do tego, że wszystko kręci się wokół niego, nie wokół niej. Doświadczyła miłości, troski, opieki, ale jednak nauczyła się tego, że nie może pytać rodziców o pomoc, bo mają za dużo kłopotów, za dużo problemów. Często zadają pytania, ale nie słyszą już odpowiedzi, dlatego że są zabiegani. Byłam taka sama. Wychowałam się w kochającej rodzinie, w której zawsze było gwarno, zawsze było dużo osób, wiele rodzeństwa. Doświadczyłam troski, opieki, wsparcia, ale jednak zawsze byłam najstarsza. Nauczyłam się bycia sama dla siebie, samowystarczalna, nie prosiłam o pomoc przy zadaniu domowym. Często zadawano mi pytania, ale nie czekano na odpowiedź. Wychowałam się z deficytem. Wewnątrz mnie był krzyk małej dziewczynki: zwróć na mnie uwagę. Starałam się być samodzielna, wyrozumiała, bezproblemowa. Zawsze miałam dobre oceny, byłam ambitna. Jednak w moim sercu była pustka. Jestem przekonana o tym, że rodząc się już po prostu miałam tą pustkę i to nie jest wina moich rodziców. Urodziłam się z dziurą w kształcie Boga. Tak bardzo chciałam, żeby ktoś zapełnił tą dziurę, tą lukę. Szukałam w ludziach rozwiązania. Kiedy zaczęłam dorastać, zaczęłam dopatrywać się w chłopakach, w fajnych ludziach tego, czego mi brakowało. Uwagi, tego, że jestem ważna, jestem kolorowa, jestem atrakcyjna. Jest we mnie to coś. Często ten mechanizm, o którym mówię, uruchamiał się, kiedy miałam jakąś fajną rozmowę, zwróciłam na kogoś uwagę, następnie przeradzał się w takie obsesyjne myśli o tej osobie. Nie było to związane w żaden sposób z seksualnością. To był krzyk dziecka, które prosiło o to, żeby być ważną, żeby nie być tłem. Okazuje się, że ten mechanizm był zupełnie niezależny od człowieka. Niezależny od tego, kto padł ofiarą tego mechanizmu. Schemat, który miałam w głowie, polegał na tym, że na początku zwracałam na jakąś osobę uwagę, następnie myślałam o niej, zastanawiałam się, gdzie jest, co robi. Bardzo chciałam być blisko, chciałam coś znaczyć dla tej osoby, być ważna, być kolorowa. Następnie, kiedy miałam oddać Bogu chwałę moim życiem, tym co robię, oddawałam chwałę człowiekowi. Jestem bałwochwalcą, chwaląc człowieka, a nie Boga. Nie chciałam taka być. Będąc szara, chciałam, żeby ludzie mnie pokolorowali, dodali mi znaczenia. Odkryłam ten schemat. Zdiagnozowałam ten mechanizm razem z moim Bogiem. Poznałam prawdę i prawda mnie wyswobodziła. Teraz już nie muszę mieć super ludzi wokół siebie, fajnej ekipy, kręgu ludzi, z którymi się super rozumiem, znam, dobrze się z nimi czuję. Nie potrzebuję tego. Nie zrozumcie mnie źle. To nie znaczy, że nie potrzebuję relacji. Relacje są ważnym i nieodłącznym elementem mojego życia. Ale nie potrzebuję już zapełniać mojej dziury ludźmi. Teraz już nie muszę faworyzować jednych ludzi, a gardzić innymi. Rozumiem, że każdy ma wartość. Nie ma tak naprawdę podziału na cool ludzi ze super stylóweczką i tych, którzy nie są cool. Wszyscy są cool. Ilekroć mam takie myśli atakujące mnie o tym, żeby ktoś zwrócił na mnie uwagę, modlę się: dzięki Ci Boże, że Ty wśród tłumu mnie widzisz, że dla Ciebie jestem indywidualna, wyjątkowa, że nie zlewam się z tłem, że Ty po prostu masz dla mnie unikalny plan, że traktujesz mnie jako indywiduum, że w Tobie jest zaspokojenie każdej mojej potrzeby, że Ty mnie widzisz, że Ty cieszysz się tym, jaka jestem, że nie jestem dla Ciebie jedną z wielu, ale że jestem niepowtarzalna. Bóg wypełnia moje deficyty i obsesyjne myśli sobą i wszystko pęka jak bańka mydlana w obliczu tego, jak On bardzo mocno mnie kocha. Mam na imię Kamila, mam 24 lata, jestem druga.